Hej, hej, siemanko, tutaj Adi. Fajnie, że jesteś. Przygotowałem dla Ciebie mega fajny film o tym, jak możesz podnieść jakość swojego życia. Będzie to film o dopaminie i naprawdę sporo się tutaj napracowałem. Będzie podzielony na 5 głównych części. Czym jest dopamina? Mechanizmy dopaminy? Substancje dopaminowe? Otoczenie świata? Jak wygląda świat z dopaminą? Oraz 5, czyli najważniejszy punkt, 7 porad, w jakich możesz podnieść sobie jakość życia i poziom dopaminy. Oczywiście rozdziały będą w opisie i na timeline'ie w odtwarzaczu YouTube'owym. Zapraszam Cię na film. Punkt pierwszy, czyli czym tak naprawdę jest dopamina? Zacznijmy sobie od początku. Podstawowe jednostki, które służą do funkcjonowania naszego ciała i umysłu, nazywane są neuronami. Neurony są komórkami w mózgu, które porozumiewają się ze sobą za sprawą impulsów nerwowych, czyli innymi słowy, pozwalają na komunikowanie się ze sobą różnych obszarów naszego mózgu. Jest to skorelowane z takimi aspektami naszego życia jak myślenie, poruszanie się, reagowanie na różnego rodzaju bodźce, czy nawet czucie. Substancje chemiczne, które pozwalają komunikować się między sobą tym neuronom, i które są kluczowe dla funkcjonowania całego układu nerwowego, nazywane są neuroprzekaźnikami. Jednym z takich neuroprzekaźników jest właśnie dopamina, o której sobie dzisiaj porozmawiamy. Dopamina pełni kluczową rolę w regulacji takich rzeczy jak nasz nastrój, nasz układ nagrody, nasza motywacja, czy też nawet poruszanie się. Jest jednym z kluczowych elementów odpowiedzialnych za układ nagrody w naszym umyśle, co oznacza, że kontroluje to, co jest dla nas przyjemne, motywujące i na co po prostu mamy ochotę. Jeżeli postrzegamy coś, co jest satysfakcjonujące lub wiemy, że da nam przyjemność, to dokładnie ten neuroprzekaźnik nazywany dopaminą zostanie uwolniony w naszym umyśle i będzie sprawiał, że po prostu czujemy się dobrze. W ten sposób można powiedzieć, że dopamina kontroluje to, co motywuje nas do działania i tak naprawdę czego poszukujemy i za czym podążamy w dniu codziennym. Jeżeli chodzi stricte o taką techniczną rzecz związaną z dopaminą i jej dystrybucją w naszym mózgu, to jest ona dystrybuowana 2 głównymi ścieżkami w mózgu. Pierwsza z nich jest to ścieżka mesolimbiczna i ta ścieżka jest odpowiedzialna za odczuwanie przyjemności oraz motywacji, a druga z tych ścieżek to ścieżka nigrostriatalna, odpowiedzialna za poruszanie się po prostu naszego ciała i funkcje motoryczne. Dopamina może być tak naprawdę dystrybuowana na 2 rodzaje w naszym umyśle. Pierwszy z nich to dystrybucja lokalna, czyli po prostu kaskadowe porozumiewanie się dopaminy pomiędzy neuronami poprzez synapsy. Natomiast druga dystrybucja jest dystrybucją, można powiedzieć, na większą skalę. Jest to dystrybucja wolumenowa. I tak naprawdę wtedy dopamina jest dystrybuowana poprzez różne obszary w naszym mózgu i można tak kolokwialnie stwierdzić, że zalewa nas uczucie przyjemności, zalewa nas dopamina. Co ciekawe, dopamina nie występuje tylko u ssaków, ale również u ryb, płazów, bezkręgowców, gadów i ptaków. Oczywiście, zależnie od organizmu, może się troszkę różnić proces jej funkcjonowania, ale koniec końców jest to neuroprzekaźnik odpowiedzialny za procesy biologiczne oraz behawioralne. Jeżeli weźmiemy pod konsyderację korzeń i o co chodzi tak naprawdę w dopaminie, to w prostych słowach jest odpowiedzialna po prostu za tworzenie, osiąganie i pogoń oraz motywację do działania. W zamierzchłych czasach rozbijało się to bardziej o instynkt, czyli dopamina była potrzebna po to, aby zapewnić byt i bezpieczeństwo oraz przedłużenie swojego gatunku. Jest to tak zwany drive z angielskiego, który można przetłumaczyć na popęd, pogoń lub po prostu pościg za czymś. Czyli w takim ogólnym rozumieniu jest to drive służący instynktowi przetrwania. Jeżeli przełożymy to na troszeczkę nowsze czasy, no to można powiedzieć, że dopamina jest dzisiaj taką troszeczkę walutą, której używasz, aby płacić za odczuwanie przyjemności. Część druga, czyli mechanizmy dopaminowe. Zacznijmy od tego, że każdy z nas ma swoją główną linię, taki główny punkt odniesienia nazywany po angielsku baseline'em dopaminowym. O co chodzi z baseline'em dopaminowym? Chodzi o to, że w swoim ciele masz określoną ilość dopaminy, którą możesz wydać, którą możesz spożytkować każdego dnia. Jest to uwarunkowane po części genetycznie, ale myślę, że
w ogromnej części jest to uwarunkowane również tym, jak po prostu prowadzisz swoje życie, jak wygląda twój każdy dzień. Spróbujmy to sobie zwizualizować w taki sposób, że jest linia na wykresie, która jest twoim baseline'em. Ta linia cały czas leci sobie w prawo, tak? Leci sobie w prawo. I teraz, jeżeli doznajesz czegoś przyjemnego, to ten baseline dopaminowy podnosi się. Robi się fala na wykresie, przyjemność przez chwilę trwa, następnie ta fala opada, tak? W każdym razie zawsze oscyluje wokół tego baseline'u dopaminowego. Ten baseline nie bierze się znikąd. To nie jest tak, że on się pojawia nagle i niezależnie od tego, jak się będziesz stymulował, to będzie on coraz wyższy i tak dalej. Mamy jego ograniczone zasoby. Mamy pewien baseline dopaminowy, który możemy wykorzystać danego dnia i w danej chwili. Co jest bardzo istotne i co chciałbym, żebyście zapamiętali w tym momencie, to, że jeżeli masz pewien podskok dopaminowy przy użyciu jakiejś substancji, czy osiągnięcia, czy upolowania tego dzikiego zwierza dla swojej rodziny, to nigdy nie jest tak, że ten pik, czyli w rozumieniu wystrzał dopaminowy, nigdy nie jest tak, że on wróci do tego poziomu baseline'u i będzie tak jak przed dokonaniem tej sytuacji. On zawsze spadnie niżej, czyli poniżej twojego normalnego poziomu, w którym ty się czujesz normalnie, tak? Jeżeli jesteś powyżej baseline'u dopaminy, to czujesz się zdecydowanie lepiej, natomiast jeżeli jesteś poniżej, to czujesz się gorzej niż czujesz się normalnie w każdym dniu, tak? Jest to zrobione w taki sposób, że ten spadek poniżej baseline'u zawsze będzie dokładnie wprost proporcjonalny do wystrzału tej dopaminy, czyli w innym rozumieniu, tak dużo jak dostaniesz tego przypływu, tego neuroprzekaźnika i tak bardzo jak dobrze będziesz się czuł w danej chwili, to tyle samo dokładnie spadnie ci poniżej tego baseline'u. Dlaczego dopamina nie może powrócić do poziomu swojego baseline'u? Dlatego, że tak jak wspomniałem, mamy jej ograniczone zasoby w naszym mózgu, więc jeżeli mamy przypływ dopaminy spowodowany jakąś fajną sytuacją, to my wyczerpaliśmy już bardzo spory zasób tej dopaminy, więc ona nie ma z czego utrzymać się na tej tafli baseline'owej i po prostu automatycznie leci niżej. Czego tak naprawdę chce dopamina? Dopamina chce zawsze więcej dopaminy oraz uwielbia element niespodzianki, element zaskoczenia. Między innymi dlatego gry hazardowe cieszą się takim powodzeniem, ponieważ po pierwsze mamy tam system nagrody, po drugie jest to niespodziewana nagroda i dlatego tak łatwo wciągnąć się w hazard. Co jest bardzo istotne i co również chciałbym, żebyście z tego wynieśli i zapamiętali, to, że dopamina pamięta historię tego, co robiłeś i zwraca szczególną uwagę na to, co robiłeś chwilę temu, godzinę temu lub nawet kilka dni wcześniej. Jeżeli doświadczyłeś jakiegoś dużego, powiedzmy sobie, wybuchu tej dopaminy, wyjątkowo przyjemnych doświadczeń spowodowanych jakimiś substancjami czy po prostu sytuacjami, to później ta dopamina dokładnie będzie wiedziała, co robiłeś wcześniej i zanim te zasoby się zregenerują, minie po prostu czas. Więc jeżeli na przykład zaczniesz dzień od mocno dopaminowych czynności, tak jak od scrollowania internetu, no to ta twoja dopamina już przez cały dzień będzie pamiętała, że mocno ją zbodźcowałeś na początku i twój dzień po prostu będzie troszkę taki szary, że tak powiem, do końca dnia. Część trzecia, czyli rodzaje substancji oraz to, jak podnoszą ci dopaminę, o ile razy ją podnoszą i jak długo trwają. Pierwsza substancja to czekolada. Czekolada podnosi ci twój poziom dopaminy o 1,5 raza. Niestety w badaniach nie wyszczególniono, czy chodzi o mleczną czy czarną czekoladę, natomiast ten wybuch dopaminowy po czekoladzie jest bardzo krótki, trwa od kilku sekund do kilku minut tak naprawdę. Drugim aspektem są ćwiczenia fizyczne, choć jest to mocno subiektywne i oczywiście zależy od tego, czy tak naprawdę lubisz ćwiczyć, bo jeżeli lubisz ćwiczyć lub średnio lubisz wykonywać jakieś ćwiczenie, no to subiektywnie twoja dopamina podniesie się troszeczkę albo nawet wcale się nie podniesie. Natomiast przyjmuje się, że jeżeli na przykład lubisz biegać, no to podczas biegania dopamina podniesie ci się dwukrotnie. Kwestie seksualne, zarówno jak i pogoń seksu, czyli pisanie z kimś, jazda do kogoś lub podrywanie kogoś na jakiejś imprezie, tak samo jak i sam akt stosunku seksualnego podnosi dopaminę równo o 2 razy. Nikotyna w formie palonej, czyli na przykład papierosy, trwa bardzo krótko jak w przypadku czekolady, natomiast nikotyna podnosi ci poziom dopaminy o 2,5 raza. Kokaina podnosi ci
poziom dopaminy 2,5 raza. Natomiast amfetamina podnosi ci poziom dopaminy 10-krotnie. Natomiast z tymi dwoma substancjami zdecydowanie bym uważał. Z tymi substancjami sytuacja ma się w taki sposób, że jeżeli jest osoba, która już na starcie miała dosyć niski poziom baseline'u, czyli tej podstawowej linii dopaminy, jeżeli przedobrzy z takimi substancjami jak amfetamina czy kokaina, ryzyko jest takie, że ten backlash z angielskiego można powiedzieć, czyli ten zwrotny punkt, czyli spadek dopaminy, może zejść tak nisko poniżej baseline'u, że taka osoba fizycznie straci możliwość do przyswajania nowych informacji i do uczenia się, a przede wszystkim umysł straci siłę do podjęcia działań naprawczych, które miałyby sprawić, że poczujesz się lepiej. Także te substancje, amfetamina, kokaina zdecydowanie odradzam. Jeśli akurat może jesteś w takim momencie, no to nie przejmuj się też jakoś super specjalnie, bo nie jest to efekt, który trzyma się na zawsze, że tak powiem. Jest to efekt czasowy, ale jednak trzeba będzie czasu, żebyś wrócił do swojego baseline'u dopaminowego. Kofeina. Co myślicie o kawie? Czy kawa podnosi level dopaminy? Otóż ku mojemu na przykład zdziwieniu kofeina bardzo nieznacząco podnosi poziom dopaminy, a na pewno mniej niż te wszystkie substancje, które przed chwilą wymieniłem. Kofeina natomiast ma troszeczkę inną cechę. Kofeina zwiększa ilość receptorów dopaminowych, czyli tak naprawdę zwiększa naszą podatność na pobieranie tej dopaminy i czujemy się lepiej, gdy na przykład połączymy różne rzeczy z kawą. Tak? Jest to dosyć często spotykane, że ludzie łączą kawę z papierosem, bo po prostu pobudza to jeszcze bardziej ten zastrzyk dopaminowy, który dostajesz na przykład przy papierosie. To są tak zwane nakładki dopaminowe, czyli nakładasz jedną czynność, żeby wzmocnić drugą, ale do tych nakładek jeszcze wrócimy, także zostań, bo będzie się działo coraz ciekawiej. Jeżeli jesteśmy już przy kofeinie, no to yerba mate również posiada kofeinę, natomiast co ciekawe jest z yerbą mate to, że posiada właściwości neuroprotekcyjne, czyli tak naprawdę wpływa pozytywnie na receptory dopaminowe i wzmaga ich funkcjonowanie i ogólny dobrostan. Jasne światło z ekranu pomiędzy godziną 22 a 4 nad ranem może obniżyć Twój baseline dopaminowy nawet na kilka dni. Budowanie relacji międzyludzkich, np. romantycznych, czy też relacji dziecko-rodzic, czy też relacji nawet z przyjacielem, niekoniecznie w formie dotykowej, nawet na odległość, stymuluje produkcję oksytocyny. Oksytocyna natomiast jest esencjonalna do stymulowania ścieżek dopaminowych w mózgu. Słyszenie opinii, twierdzeń i przekonań, które potwierdzałyby naszą wizję świata i to, jak my pojmujemy rzeczywistość, również wzmaga produkcję dopaminy i skoki powyżej baseline'u. Ostatnia z ciekawostek jest taka, że Twoje postrzeganie przeszłości związanej stricte z Tobą, na przykład przypominasz sobie jakąś nieciekawą sytuację, w której troszkę się zawstydziłeś albo powiedziałeś coś, czego później żałowałeś. Zależnie od tego, jaki dzisiaj masz baseline dopaminowy, zależnie od tego, jaki poziom dopaminy masz w tym momencie, będziesz inaczej wspominał tę sytuację. Przy baseline'ie na niskim poziomie lub akurat gdy będziesz na fali oddolnej na tym wykresie dopaminowym, po prostu będziesz bardziej przykro wspominał te same wspomnienia, które będziesz wspominał bardziej pozytywnie, gdy Twoja dopamina będzie zwiększona, więc tak naprawdę odczuwanie nasze przeszłości i rzeczywistości jest strasznie subiektywne i zależne od tego, jak jesteśmy przystymulowani tym neuroprzekaźnikiem, więc spójrzcie, że tak naprawdę postrzeganie naszego świata zależy od mnóstwa czynników, takich jak substancje chemiczne w naszym umyśle, więc to, co widzimy i nasze przekonania nie zawsze są obiektywne. Nasze wizje nie zawsze mają odzwierciedlenie w realnym świecie, tylko są zależne od tego, jaki mamy stan, jaki mamy nastrój danego dnia. Punkt 4, czyli dysfunkcja w dzisiejszym świecie, jeżeli chodzi o pożytkowanie dopaminy i jak to ogólnie dzisiaj wygląda. Istnieje coś takiego jak z angielskiego attention span. Jest to okres, w którym ty jesteś w stanie pozostać skupiona lub skupiony na jednym elemencie, jednej informacji, jednym bodźcu, który do ciebie dociera. Personalnie ja jako osoba, która ma już ponad 30 lat, mam kilku, nawet dosyć sporo znajomych, którzy są ode mnie młodsi, nawet o dekadę. Oczywiście moja próbka statystyczna
nie jest duża ani obszerna, natomiast jest pewien schemat, który ja jestem w stanie zauważyć, rozmawiając z tymi ludźmi, podsyłając im jakieś materiały na YouTubie i tak dalej, to, że po prostu oni mają troszeczkę bardziej, że tak powiem, rozregulowany ten attention span, czyli mają problem z obejrzeniem jakiegoś filmu, który podsyłam, który zajmowałby na przykład parę minut lub nawet minutę. To dla niektórych osób jest już za długo. Łączę to z wiekiem tych osób, ponieważ jednak każde nasze pokolenie wychowuje się w coraz to lepszej w cudzysłowie tak naprawdę, bo zaraz się okaże, że może wcale nie jest taka lepsza, ale w lepszej erze, jeżeli chodzi o dostęp do technologii. Na przykład, gdy ja byłem mały, to nie miałem telefonu, komputera, praktycznie nie mieliśmy telewizora. Dzisiejsze dzieci, czyli ludzie, którzy mają po 20 lat, tak naprawdę od małego mieli dostęp do komórek i internetu. Dlaczego tak to wygląda? Wygląda to tak dlatego, że żyjemy w strasznie przebodźcowanym świecie. Przebodźcowanym różnymi rzeczami, które nawet nie do końca są dla nas naturalne, takim jak chociażby scrollowanie social media, o którym wspomniałem w moim poprzednim odcinku, który gdzieś tutaj teraz powinien wyskakiwać, o strefie komfortu i o tym, jak pojmujemy czas. Przebodźcowanie naszego umysłu, czyli te takie ciągłe wystrzały dopaminy, które się pojawiają, skutkuje tym, że mamy rozregulowany układ dopaminergiczny. Jeżeli zerkniecie sobie tak naprawdę na jakiekolwiek statystyki związane z takimi chorobami jak depresja, to każda dekada postępująca, każda kolejna dekada notuje coraz to większy wysyp depresji. Ja, spotykając się z różnego rodzaju specjalistami, również słyszę to i potwierdzam to. I oni widzą te same problemy. Na przykład chodzę do pewnego terapeuty, który jest fizjoterapeutą, zna się również na fizjoterapii na przykład szczęki i rozluźnianiu mięśni, które znajdują się w jamie ustnej. On pracuje z naprawdę różnymi ludźmi i z tego, co widzi on i jego koledzy z branży, to coraz więcej osób ma na przykład starte zęby, zaciska zęby. Coraz częściej jest to spotykane, że mamy pospinane mięśnie. Trzeba to wszystko rozluźniać. Jest to troszeczkę takie nienaturalne, po prostu kiedyś tego było mniej. Teraz natomiast, gdy mamy ten dostęp do technologii, który oczywiście ułatwia nam wiele aspektów życia, nie chcę na to narzekać, bo jednak mamy dość łatwo w skomunikowaniu się ze znajomymi, znalezienie pracy i tak dalej. Natomiast oczywiście są ukryte koszta, które nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec na, że tak powiem, pierwszy rzut oka. Takimi właśnie owocami, zgniłymi owocami tak naprawdę są na przykład statystyki związane z depresją. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że depresja uzależniona jest tylko i wyłącznie od niskiego baseline'u dopaminy, ponieważ jest to bardzo zawiła choroba i skomplikowana. Natomiast myślę, że jest to z pewnością jednym z czynników, dla których mamy takiego rodzaju objawy psychologiczne. Więc tak naprawdę z tego, co ja widzę na świecie, jesteśmy zbyt przestymulowani, nasze receptory dopaminowe są zbyt przestymulowane właśnie ekranem, social media, grami wideo, czy nawet bardziej hardkorowymi sprawami, takimi jak chociażby pornografia, tak? Którymi gdzieś tam katujemy te swoje receptory, a tak jak wspominałem, za każdym pikiem, czyli wystrzałem tej dopaminy, masz jej mniej niż miałeś początkowo, tak? Więc jeżeli ty oglądasz rolkę za rolką lub jeżeli spożywasz jakieś substancje, to tak naprawdę my jako ludzie mamy tendencję do próbowania powrócenia do tego wystrzału dopaminy, powtarzając daną czynność, co tak naprawdę skutkuje niczym innym jak spadaniem coraz niżej i niżej na baseline, ponieważ, tak jak wspomniałem, mamy ograniczone zasoby tej oto dopaminy, więc jest to takie błędne, samonapędzające się koło. Posłuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia materiału na Netflixie, o ile jeszcze jest dostępny. Ten materiał dokumentalny nazywa się Social Dilemma, czyli społecznościowy dylemat. Tam wypowiadają się pracownicy wielkich korporacji, takich jak na przykład Facebook. Opisuje ten film zjawisko, w sumie tak naprawdę nie zjawisko, tylko trochę takie dość chytre i moim zdaniem niegodziwe działanie, do którego posuwają się inżynierowie i analitycy z Facebooka i tak dalej, bo wychodzi na to, że naprawdę ty przeglądając sobie rolki w telefonie, to nie jest tak, że tobie podpowiada coś, co tylko polubiłeś. Te algorytmy mierzą każdy ułamek sekundy, który ty spędzasz na platformie. On wie, ile sekund spędziłeś na danej rolce. On wie, czy ty wszedłeś w komentarze, jak długo byłeś w tych komentarzach, ile dałeś lajków w tych komentarzach, czy opublikowałeś komentarz, czy dałeś subskrypcję, czy obejrzałeś tę rolkę kilka razy.
Każdy ułamek sekundy, najmniejszy, jest dokładnie analizowany przez różnego rodzaju mechanizmy. Jest to zaprogramowane dokładnie po to, żebyś ty siedział w telefonie, żebyś tracił swoją energię, żebyś tracił swoją dopaminę, żebyś jak najwięcej spędzał na tej platformie, bo tak jak wspominałem na moim kanale w odcinku, jak mass media nami manipulują, atencja jest dzisiejszą walutą, tak? Więc tak naprawdę jest to wyciąganie z ciebie czasu, nawet ty o tym nie wiesz. No ilu z was na pewno miało taką sytuację, że na chwilę wszedłeś na telefon zobaczyć coś w Messengerze i akurat minęła godzina, bo wszedłeś akurat sobie mimowolnie na Instagram albo na YouTube'a i nie wiesz, kiedy ten czas tobie zlatuje. To jest właśnie tak zaprogramowane, żeby wyciągać z ciebie ten czas i ty po takim maratonie jesteś po prostu wyssany z tej dopaminy i nie masz motywacji na nic innego. Jest to tak stymulujące, że tobie się nie chce później iść na spacer z kolegą, z koleżanką czy na kawę, nie chce ci się iść na siłownię, nie chce ci się tak naprawdę nic, nie chce ci się wstać z łóżka, tylko siedzisz jak ty zombie przy tym telefonie i po prostu scrollujesz, albo siedzisz jak zombie przy komputerze i grasz w gry. Tak jak wspomniałem, bodźcowanie się dopaminą prowadzi tylko i wyłącznie do spadku ogólnego nastroju i motywacji. Ten kolejny papieros i ta kolejna kawa, ten kolejny drink w barze powoduje nic innego jak coraz to gorsze poczucie twoje, nie tylko w danej sytuacji, ale również kilka dni później. Twój mózg będzie potrzebował czasu, żeby zregenerować się do podstawowego baseline'u. Podstawowym błędem ludzi jest właśnie poszukiwanie kolejnych spajków, czyli tych wystrzałów dopaminowych, ponieważ jest to zabójstwo troszeczkę takie dla ciebie, dla twojego nastroju, dla twojej motywacji w kolejnych dniach. Twoje zasoby zostały już po prostu dawno wyczerpane i nie masz skąd ich brać, więc tak naprawdę kolejne bodźcowanie się jest niczym innym jak katowaniem swojego umysłu. Tylko że tutaj co jest bardzo kluczowe i co musi wybrzmieć, jeżeli ty bodźcujesz się stymulantami takimi jak pornografia, gry czy używki różnego rodzaju substancje, to wiedz, że twoja tolerancja również będzie rosła na te wystrzały dopaminy. Z czasem te najbardziej kolorowe i ciekawe gry zaczną być dla ciebie po prostu coraz mniej stymulujące, aż w pewnym momencie przestaną być stymulujące w ogóle. Twoje receptory dopaminowe będą tak wyczerpane z energii, będą tak zmaltretowane, że nawet najbardziej stymulująca czynność, choćby się powtarzał, nie będzie ci dawała przyjemności. A zauważcie, że ja mówię tylko naprawdę o hiperstymulujących rzeczach, takie jak gry i tak dalej. A gdzie mielibyśmy tutaj rozmawiać o takich rzeczach przyziemnych, jak zrobienie czegoś w domu, pójście na siłownię i tak dalej? Dopamina lubi szybką nagrodę. My jako ludzie w dzisiejszych czasach skupiamy się bardzo na szybkiej nagrodzie. Tu i teraz. Chcemy mieć przyjemnie tutaj. Raczej ciężko jest nam spojrzeć bardziej horyzontalnie i zaplanować coś długofalowo, tak jak na przykład zbudowanie sylwetki na siłowni. Jest to tak zwana nagroda odroczona, tak? Więc teraz wyobraź sobie, jeżeli jesteś tak przebodźcowany tym sztucznym, tą chwilą, która dzieje się tutaj i teraz, to jeżeli nawet już te przebodźcowania nie dają ci przyjemności, to co dopiero mówić o przyziemnych rzeczach, to one już w ogóle nie będą dawały ci przyjemności, będziesz miał ochotę tylko leżeć i nic nie robić i dalej gapić się w ten telefon i naprawdę nie będziesz miał motywacji do żadnych ćwiczeń, do żadnego rozwoju, do żadnego tworzenia niczego, do żadnych książek i tak dalej, bo twój mózg będzie po prostu zmęczony tym wszystkim. I tak ogólnie działają właśnie uzależnienia, czyli po prostu uodparniasz się na dany bodziec oraz tracisz przyjemność z jego pobierania, że tak powiem, do swojego mózgu, tak? Są 4 fazy uzależnienia, z czego ostatnia faza uzależnienia brzmi: biorę, żeby czuć się normalnie. Więc tak naprawdę bardzo ciężko jest odejść od tych spajków dopaminowych, którymi karmisz się codziennie. Kończąc już ten punkt, wspomnę jeszcze o tych nakładkach, o których wspomniałem chyba w pierwszej lub drugiej części. Nakładki dopaminowe. Czym są nakładki dopaminowe? Są niczym innym jak właśnie mieszaniem substancji. Czyli na przykład kawa i papieros, alkohol i papieros, papieros po seksie, narkotyki, alkohol i seks, narkotyki i gry wideo. Jeżeli robisz nakładki, które boostują, jeżeli powiedzmy gra wideo daje ci takiego spajka dopaminowego, ale dołożysz sobie do tego jeszcze amfetaminy, to twój spike nie będzie się zaokrąglał tutaj, tylko wystrzeli przez jakiekolwiek możliwe sufity aż tutaj, tak? Ale ten zjazd
tak jak wspomniałem w pierwszej części, będzie równie duży jak ten wystrzał. Czyli tak naprawdę po takim spajkowaniu się tą dopaminą i robieniu tych nakładek z różnych aspektów dopaminujących, ty pozbawiasz się motywacji i dobrego samopoczucia nie tylko zaraz po tej sytuacji, co jest oczywiste, ale również na kilka lub naprawdę długi okres tygodni. Przechodzimy do ostatniego punktu, czyli 7 krótkich porad, jak możesz pracować nad wykorzystaniem swojej dopaminy. W dużej mierze tak naprawdę w samorozwoju chodzi po prostu o zrozumienie pewnych mechanizmów, tak? Jeżeli ty zrozumiesz, jak coś funkcjonuje, to będziesz mógł łatwiej to zaobserwować i będziesz mógł łatwiej reagować i kontrolować to. 2 pierwsze punkty będą dotyczyły nie robienia tych nakładek, czyli nie nakładania na siebie kilku bodźców stymulujących dopaminę naraz. Pierwszym rodzajem będą nakładki przed. Czym są nakładki dopaminowe przed? Nakładki dopaminowe przed mogą być na przykład przed treningówką, przed siłownią. Mogą być kawą przed siłownią. Mogą to być skrajne przypadki, na przykład amfetamina przed egzaminem czy przed nauką. Czyli wszystkie te dodatkowe stymulanty, dodatkowe bodźce, które ty potrzebujesz przyjąć, aby wykonać czynność, która nie jest dla ciebie do końca satysfakcjonująca, tak? Czyli na przykład, aby zrobić trening na siłowni, musisz wziąć przedtreningówkę, puścić sobie głośno w słuchawkach swoją ulubioną muzykę i tak przeprowadzasz trening, bo bez tego będzie ci ciężko. Więc jeżeli będziesz powtarzał takie czynności, to będzie to działało tak, że twój baseline dopaminowy, abyś ty osiągnął poziom startowy do wyjścia na siłownię, będziesz musiał wykonać szereg różnych zadań polegających na dodatkowym wprowadzaniu substancji, na dodatkowym stymulowaniu, żeby w ogóle wejść na punkt zero. I tak naprawdę coraz trudniej będzie ci zebrać cały ten schemat, który robisz przed, aby później robić tą mniej satysfakcjonującą czynność. Będzie ci sprawiała ona coraz mniej satysfakcji, ponieważ twoje receptory dopaminowe będą stymulowane tylko przed tą czynnością, tymi wszystkimi czynnikami. Po pewnym czasie po prostu nie będziesz miał ochoty wykonywać danej czynności, więc staraj się wypłaszczyć to wszystko. Oczywiście od czasu do czasu, jasne, można zażyć sobie przed treningówkę i wypić kawę. Chodzi tu o to, żebyś zaobserwował, jak twoja dopamina wygląda i żebyś między wierszami starał się kontrolować, jak to wygląda u ciebie i postarał się wypłaszczyć te wszystkie nakładki, aby była to tylko jedna czynność, która sprawia ci przyjemność. Tak jak wspomniałem już chyba nieraz w tym filmie, dopamina lubi wiedzieć, co robiłeś wcześniej. Więc jeżeli ty przed jakimś treningiem czy przed ważną sytuacją będziesz się dopaminował jakimiś stymulantami lub substancjami, to twoja dopamina będzie dobrze wiedziała, że zacząłeś jakiś proces od spajka dopaminowego, więc to, co będziesz robił później, po prostu będzie dawało ci coraz mniej i mniej przyjemności. Drugim rodzajem nakładek są nakładki po, czyli tak zwany system nagrody. Jeżeli ty zmuszasz się, żebyś coś zrobić tylko po to, żeby otrzymać nagrodę, oczywiście przez jakiś czas może to być fajnie motywujące, natomiast jeżeli będziesz to robił w dłuższym okresie czasu, to ta przyjemność poprzedzająca nagrodę będzie z biegiem czasu dawała ci coraz mniej przyjemności, a tak naprawdę zacznie sprawiać ci coraz większą trudność, będziesz w niej mniej efektywny i będziesz coraz bardziej niechętny, żeby wykonywać tą rzecz, ponieważ twój umysł nie będzie jej korelował z wyrzutem dopaminy. Twój umysł będzie oczekiwał tylko i wyłącznie na tę nagrodę. I tak naprawdę ten okres, który poprzedza otrzymanie tej nagrody, który uważasz za nudny, którego nie bardzo chcesz robić, będzie dla ciebie coraz trudniejszy. Twój umysł będzie myślał tylko o nagrodzie. Ten efekt nie będzie zauważalny od razu, tak jak po kokainie, w której masz wielki spike i masz później wielki spadek, natomiast będzie on widoczny gradualnie, będzie on widoczny z czasem. Jeżeli masz coś do zrobienia w domu, jeżeli masz coś do zrobienia w pracy, napisanie jakiegoś wielkiego raportu, po którym zawsze raczysz się papierosem albo robisz coś w domu i raczysz się później piwem. Oczywiście przykłady są różne, natomiast chodzi o to, że tutaj postęp będzie powolny, ale będzie on następował tak jak w przypadku kokainy, że po prostu ten okres przed nagrodą będzie po prostu dla ciebie coraz cięższy, będzie sprawiał ci coraz więcej bólu. Punkt trzeci. Nie gonić za wystrzałami dopaminy. Obserwuj się, sprawdzaj jak reagujesz w jakich sytuacjach i tak dalej, jak ci to idzie. Nie staraj się dopaminować jak najwięcej tylko możesz. Unikaj zakładek, staraj się wypłaszczać przyjemność, którą otrzymujesz.
Punkt 4, czyli detoks dopaminowy, co polecam oczywiście każdemu. Odetnij się od ekranów, odetnij się od wszelkich bodźców. Jest to udowodnione naprawdę, że jeżeli odstawisz na przykład pornografię, to zyskuje na tym twoje pożycie małżeńskie. Zarówno mentalnie, jak i podczas samego aktu, nawet fizyczność. Męska erekcja staje się mocniejsza i lepsza. Detoks dopaminowy jest niczym innym jak odstawieniem narkotyku, którym jest właśnie telefon, granie w gry itd. Pierwsze dni będą trudne, będą cholernie trudne. Pierwszy tydzień i miesiąc będzie cholernie trudny. Ale później zauważysz, że coraz to mniejsze rzeczy dają ci przyjemność. Już nie musisz spędzić 3 godzin na graniu i strzelaniu z jakiegoś wirtualnego karabinu, żeby pobudzić się wewnętrznie i podczuwać przyjemność. Wyjdziesz sobie na spacer, posłuchasz jakiegoś podcastu, spotkasz się z kolegą na kawę i będziesz miał to samo, ponieważ twój baseline będzie po prostu na wyższym poziomie, będziesz w tak zwanej wyższej wibracji i mniejsze rzeczy będą dawały ci przyjemność, tak? Twoja tolerancja znów spadnie i będziesz bardziej podatny na proste przyjemności. Punkt 5. Bardzo ważny. Zwracaj uwagę, jak zaczynasz swój dzień. Jeżeli zaczynasz swój dzień od kawy i papierosa, a później bierzesz telefon do ręki i scrollujesz Instagrama, albo na odwrót. Pierwsze co robisz, otwierasz oczy, bierzesz telefon do ręki, wchodzisz na Messengera, wchodzisz na Instagrama, na YouTube'a, a później chwilę potem odpalasz kawę i papierosa, to wiedz, że jest to przepis na porażkę. Twój dzień zleci w szarych barwach i nie będziesz miał tak naprawdę motywacji do niczego, bo tak jak wspomniałem, dopamina pamięta, co robiłeś wcześniej. Jeżeli zacząłeś od bardzo dużego stymulantu, to wszystkie inne czynności będą dla ciebie trudniejsze do podjęcia. Nie będzie ci się chciało poodkurzać w domu, nie będzie ci się chciało spróbować otworzyć jakiegoś nowego projektu monterskiego, który sobie zaplanowałeś. Nie będzie ci się chciało robić tych normalnych rzeczy, które nie dają takiego spajka dopaminowego. Tak jak wspominałem w moim filmie o strefie komfortu, który tutaj gdzieś teraz wyskakuje, zacznij najlepiej dzień od tego, co jest dla ciebie najtrudniejsze, od tego, co nie chcesz robić. Wtedy cały twój dzień zleci całkiem inaczej, a twoje receptory dopaminowe będą na właściwym traku. Ostatni punkt, który tyczy się zmiany twojego poziomu dopaminy, jest narażenie na zimno, zimny prysznic lub zimna wanna. W pierwszej kolejności, co zauważono podczas badań, wydziela się bardzo dużo adrenaliny i noradrenaliny, zwanych także epinefryną i norepinefryną. Natomiast gdy już zatrzymasz ekspozycję na zimno, okazuje się, że przez kolejne kilka godzin twoja dopamina cały czas się podnosi. Więc to nie jest jak spike i spadek. Po wyjściu z zimnego prysznica twoja dopamina rośnie i efekt utrzymuje się do kilku godzin i uwaga, nie ma to żadnych skutków ubocznych i podnosi twoją dopaminę o 2,5 raza, tak jak kokaina. Tylko że trwa to przez kilka godzin i nie musisz znowu poprawiać i nie jest to tak trujące dla twojego ciała. Ekspozycja na zimno, zimny prysznic, zimna wanna i tak dalej. Oczywiście tak, żebyś w ramach mógł wytrzymać. Jeżeli jest to skojarzone z jakimś tam szokiem dla ciała, to zawsze będziesz miał ten wyrzut dopaminy długotrwały i bardzo pobudzający. Dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście standardowo będzie mi miło, gdy zobaczę jakieś nowe subki na moim kanale, lajki, komentarze. Możecie też dawać mi znać, o czym chcielibyście, abym nagrał filmik, a ja z chęcią włożę trudu do przygotowania materiałów i przygotowania dla was obszernego, tak jak ten, materiału. Trzymam za was kciuki w pompowaniu swojego baseline'u dopaminowego i wzbijaniu się na nową jakość życia. Trzymajcie się, hej!